Witam serdecznie. Mamy poniedziałek po locie. Powiem tak, lot można zaliczyć do udanych, mimo początkowego strachu, że lot nie wyjdzie. To całkiem fajnie się udało. Jeśli chodzi o typowane, zrobiłem 7 z 10. W szybkościowym mistrzostwie drugie miejsce się utrzymało. No i tyle. Czekamy na inne loty, może też bardziej pozytywne. A ja tutaj przenoszę samiczki z rozpłodu do woliery. Zabieram je. Mają ostatnie młode, takie do obrączkowania. Rozkładam po jednym i daję to wychować samczykom. Lub jeśli ktoś chce, to takie małe młodziaki są na podkładkę, można sobie zabrać, bo mogę je zabrać samcom i wtedy nie będzie musiał chować, także są takie małe młódki do zabrania. Tak wyglądają u mnie wdowce. Tutaj cele są pozajmowane, nie ma pustek, bo reszta tu siedzi na ziemi, także jak weszłem, to trochę pozeskakiwały. Także gołębnik dalej jest pełen, gołąbków nie brakuje. Nie wszystkie się wygubiły, odpoczywają i szykują się do kolejnego lotu. Także on tutaj. A gdzie jest ten? Tu w rogu na górze tu ma celę mój najlepszy gołąbek w sumie z tych samcy, który miał w zeszłym roku 9 konkursów, a w tym roku ma 3 konkursy na 4 wkładania. I gdzie ty siedzisz, bo on lubi sobie z gołębnika wyskoczyć. Właśnie, gdzie ty jesteś? Tu jest, tak? Tu jest. Jego siostra ma 4×4 i jest 4. czy 5. lotniczką odzia. A ty co, strzaskaną nogę masz? Czy tak idziesz dziwnie? No tak, strzaskany jakiś. Ojej. Te młodeczki tak wyglądają. Są do obrączkowania, także po jednym zostawiłem w gnieździe i samiec sam będzie karmił. Zobaczymy, jak im to pójdzie, tym samczykom z rozpłodu, żeby już samice nie goniły na jajka. Także tam, gdzie mogłem, to porozkładałem, powrzucałem po jajka. Są po super gołębiach, więc szkoda mi ich tak naprawdę wyrzucać. Z drugiej strony szkoda mi męczyć już te samce, żeby je chowały. Po prostu mi się nie chce tego wychowywać. Nie chce mi się tego wychowywać. Nie ma to sensu. Tam mam jeszcze jeden przedział, miały te młódki zostać, ale jak zostawię te młódki, zaś będzie więcej młodzieży. No i to nie ułatwi mi życia, żeby jeśli chodzi o te gołąbki, no bo będzie więcej młodych, to będzie więcej pracy z młodymi. Zupełnie mi są niepotrzebne, więc te młódki można sobie, są do wzięcia na podkładkę, idealne pod jajka, czy pod takie 10-dniowe jajka, czy świeże, idealne do podkładki. Jak ktoś jest zainteresowany, proszę kontakt 513 812 854. I tak to po prostu wygląda. Do zabrania też są świeżutkie jajka, bo na rozpłodzie teraz nanoszą się. Tutaj wnuczka szaleńca razy oryginał od Pawła Mędrysy na przykład. Są po 15 lotniku Polski wnuku szaleńca do zabrania. Jajka też świeże, kilka takich świeżych jajuszek do podkładki. Także są do wzięcia. No to samiczka doniesie, no i ja dam jej się znieść i po prostu też zostanie zabrana, więc w ciągu 2-3 dni. A jest jakby oferta na najbliższe dni, także kto zainteresowany, oczywiście odbiór osobisty, nie wysyłam niczego pocztą. Te młodziki na podkładkę czy jajeczka
zapraszam. Albo takie malutkie młodziki wyklute, świeżutko. Także w każdym wieku tu jajeczka, małe młodziki, czy takie liliputki, co się pokluło. Naprawdę po super gołębiach są do wzięcia. O, na podkładeczkę. Z Pitbulli także, to jest wnuczka Pitbulla 777, też ma jajka, a tak samo po Pitbullach są do wzięcia. Para oryginałów paluchów, przy czym samiczka to jest z Glandysa, córka samicy, ona jest córką 5504 i razy Glandyska po tym jego najlepszym rozpłodowcu, czyli wnuczka najlepszego rozpłodowca. Także tam jajeczka także do podłożenia. Gołąbków lotowanych podglądam sobie kał, bo tutaj fajnie widać, wydaje się, że wszystko jest ok. Taki podgląd mały. Nie wygląda to źle. Przepędzają młodego. No, idź do mamusi. Mama jest wyżej. A w tej chwili druga moja lotniczka 4x4. A nie wiem, czy ty byś ją musiał męczyć z drugiej strony. A niech zobaczy, że jest. Czerwona. Samiczki po oblocie. Ta też fajnie leci. To jest akurat z krzyżówki z Pielesiaków na szaleńce. O. Nie są głodne jakoś strasznie. Idą samce na oblot, no i tak to wygląda. Codzienna rutyna z tymi gołąbkami. No, u tych roczniaków też wszystko wygląda ok. Poszły samczyki na oblot. Samczyki są na oblocie. Gdzie one są? Właśnie samiczki tak jakoś nie za cudownie latały. A samczyki to jest dosyć ciekawe, bo ich nie widać. A tu są. Znaczy coś tam, jakieś podrygi robią. No jakoś wesoło ruszyły, ale w sumie te latanie, powiem szczerze, jakoś też nie ma odzwierciedlenia wyniku. Czasami super gołębie latały, a wyniku nie było. Czasami kiepsko latały, jakoś normalnie, a wynik jakiś tam był. Dziwna sprawa, bo tak to wygląda, że hodowcy do mnie dzwonią często po porady. Się im pomaga, na ile się umie. Często te porady działają, a najtrudniej to jest pomóc sobie. No i niestety trzeba do tego dochodzić samemu, jak rozwiązywać jakieś kryzysy, czy poprawiać formę gołębi i tak dalej. Niestety nie za bardzo u kogo jest szukać, znaczy ja nie za bardzo u kogo mam szukać pomocy. Za bardzo nie ma takich osób, które no niestety tak to jest, powiem szczerze wam, że ja to za wszystkiego dochodziłem sam na błędach własnych i eksperymentach. Nikt mi nigdy nic na tacy nie podał, żadnego środka złotego. W cudzysłowie oczywiście, nie chodzi o środki chemiczne, ale ogólnie o metodę, o wszystko, żeby dochodzić do wyników. Do wszystkiego niestety z systemem prób i błędów dochodzę
Znaczy próbuję dochodzić sam. Samice tam mają. Widziałem, że jedna nie weszła, nie chciało mi się czekać. No, jedną samicę, jakaś taka wystraszona. Widziałem, siadła na dach i nie chciała, się rozhukały. No i znaczy jedną zasadniczo najlepszą radę no na pewno dał mi Tomek Klimczak, który powiedział, że po prostu mam za dużo gołębi i ciężko to ogarnąć wszystko. Trochę w tym racji, bo jak kolega Władek podkreślił, ile razy się w tygodniu łapie jakiegoś lotnika, żeby obejrzeć jego formę, no to prawda jest taka, że wszystkich tych gołębi w tygodniu się przełapać po prostu nie da. Chociaż po razie, żeby zobaczyć, w jakiej jest kondycji, tylko no ale to też opatrzy się na dach, jak widzi się, że ktoś odstaje od grupy, to się go łapie. No i łapie się te typowane, tą grupę gołębi, co się typuje do serii. A prawda jest taka, że oczywiście, że nie każdy gołąb jest w ręce, bo ktoś ma 20 gołębi, to może i dziennie jest każdy przełapany. No to tu mi braknie tygodnia, powiem szczerze, żeby je wszystkie przełapać. No dlatego postanowiłem, że już, bo ktoś mnie zapytał, dlaczego już rozdzielam rozpłód i nie chowam młodych. Uznałem, że dopuszczanie kolejnego lęgu i tak tam puszczę jeszcze z 2-3 sztuki, kurczę, bo są pod niektórych, znaczy po konkretny, wiadomo, jak z szaleńca coś wyjdzie, a to już tak naprawdę z pojedynczych par, tak naprawdę już i to właściwie z własnych sprawdzonych. Szkoda mi miejsca, bezsensownie kupiło się te gołębie z Pitbulla, z Sagana linii, z różnych tam, z Rico, i tak naprawdę nie mam miejsca na to, żeby puścić po nich młode. No i dlatego ta oferta tutaj, że jajka czy młodziaczki na podłożenie. Jak ktoś chce, to po prostu mi już te gołąbki raczej do szczęścia nie są potrzebne i tak nie ma obawy, że będę miał mało młodych, bo jest ich odłożone gromadka, bo gołąbki rozpłodowe były sparowane wcześniej, wychowały młode, które odłożyłem, jedne jajka przełożyłem, to też w sumie niepotrzebne, po co to przyspieszać, ale na początku wiosny tak człowiek chce nahodować a potem teraz się już okazuje, że są fajne młode, a właściwie już nie ma miejsca, żeby je gdzie puścić, bo znaczy jest miejsce, bo jest jeszcze jeden przedział, mogę zresztą zademonstrować, jest przedzialik, gdzie tu są gołębie rozpłodowe, je rozdzielam i tutaj jakby jest cały przedział na puszczenie gołębi młodych, ale nie ma tu, gdzie ta rozpłodówka siedzi, no ale nie ma w tym sensu, żeby jeszcze piszczą piszczaki, ale nie ma w tym takiego wielkiego sensu, żeby to robić po prostu. No, idę zjeść śniadanie, niech te samce sobie pogonią, żeby potem je zwołać. No i do pracy, rodacy. Także kto tam chce, to są fajne gołębie młode do nabycia, a także te gołąbki z rozpłodu, tu roczniki, no, siedzą tu po kolei. To są całe pary, o, tu ten płowy, niebieski. Co tu jest? Tu też jest samczyk, tak? Tak. Tamten to tak... A nie, trochę przysypia. Sobie siedzi, odpoczywa.
No, także tu są te gołąbki. Sporo ich tu jest. A ta moja jest, to jest piątka lotowana, tak, z tipesem. Moje lotniczki, córki szaleńca przełożone do rozpłodu. Uciekają słusznie, bo i słusznie uciekają, żeby się na kamerze nie pojawić. Tu jest samczyk z linii szaleńca, kapitalny, imbret, roczniak. To nie jest 18 rocznik, ten jest 18 rocznik na przykład, a przepiękny połowy. Także one, myślę, że bo do wiosny trzeba je długo chować, a jeszcze jak ktoś sobie by taką parę nabył, to jeszcze sobie spokojnie wychowa gołębie. Do lotu może już nie, bo jakby je wysłać, to jajka, wychówka młodych, no to 2 miesiące, czyli jak teraz by je ktoś sparował, no to 15 lipca by były do odkładania. No nie, to już do lotów one już młodych nie wychowają, nie? Ale takie wiosenne, letnie, wczesne letnie, które i za rok do rozpłodu mogą być i do lotów nawet, nie lotować może na nimi na młode, chyba że prywatne wywózki ktoś zdążyłby jeszcze nim wrześniu zrobić i normalnie by jeszcze z takich młodziaków drużynkę zrobił na przyszły rok, żeby rocznymi lecieć, także to takie młode one jeszcze wydają. Ja już je rozdzielam i koniec. Tu też z szaleńca, no większość jest z szaleńca, plus jakieś, nie, tak, tam jest krzyżówki na hirny, ja mówię całe pary. Jakby ten gołębnik, cały przedział, tam już są wolierze z tego gołębnika, gołębie rozpłodowe pozabierane, także tutaj te na 2 przedziałach praktycznie, z 2 przedziałów rozpłodowe gołębie musiałyby iść do likwidacji, żeby tych gołębi rozpłodowych było mniej i żeby potem było mniej młodych. O, jaka falanga lata. Pokażemy jeszcze odlocik. Ładnie idą. Piękna pogoda. O, będę miał czereśnie, o ile dzisiaj nie poniszczą. Kurde, fajna sprawa. Pierwszy raz zaowocowała. Co to za takie? Tam idą pięknie. A tam chyba faktycznie jastrzębia gonią. Aha. O, ganiają się z trenerem. Faktycznie trochę trener przyleciał pomóc je potrenować. Najlepiej na nie działa trener, wtedy od razu lepiej trenują. To jakoś nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Właśnie kombinuję jak te gołębie tak powiem doprowadzić do formy i wycisnąć z nich więcej. A zobaczymy. Niby nie jest źle, no ale zawsze może być lepiej, nie? Człowiek zawsze jest niezadowolony z tego, co jest. Pozdrawiam serdecznie. Krzysztof Trzaskalik. Dobry lot. Idę to siadanie zjeść faktycznie. O, pięknie. O, akacje mi już przekwitły. Moje akacje, tu mam mój ogródek. Też roboty trochę z tym wszystkim jest. Akacje już przekwitły. I teraz się trochę głodówka dla pszczół zacznie. A tu mam jakąś wiśnię też, tak? Tak. No. A pięknie tutaj. O.
No i ślicznie latają. No poszły. A zaś tam jej tak trenerzy latają. Tak, żadnych flag, niczego nie wieszam. One się same nakręcają jakby. Czy to dobrze, że nie wieszam, czy źle, nie wiem. Flag akurat. Znaczy mam złe doświadczenia, potem te gołębie postraszone. I tak są postraszone do tego stopnia, że wieszanie jakichś flag przez te ataki jastrzębi to no, pogorszyłoby sprawę, więc nie wieszam żadnych flag. Nawet latają, no. Trudno powiedzieć, czy dobrze, czy źle. Mamy dopiero początek tygodnia. Pięknie sobie na nie popatrzeć. Znaczy to w sumie to co najprzyjemniejsze, po to hodujemy gołąbki, żeby miło sobie z nimi spędzać czas. Jak widać, to są samczyki, a stado jest solidne, także się nie wygubiły wbrew obawom. O, zaś jakieś nerwówka. Aha, bo jak jakiś, o mówię, one są strasznie wystraszone, chociaż tak ładnie jastrząb, ale przez te wszystkie doświadczenia to nie trzeba flagi, co tak przeleci, to idą w powietrze, więc co? Taki bardziej zygzak. Mówię, tu jest strasznie niebezpiecznie z tymi oblotami, po prostu się czasami odechciewa, ale to one się spikły razem z ojca gołębiami. To akurat wszystkie samce nie są moje. Jedna grupka jest moja, a druga grupka, o jak ładnie było widać, tam jest grupka od ojca, a tu jest moja grupka. Tak trochę latają razem, ale trochę osobno jednak. To jest takie, czasami se razem polatają, ale generalnie każdy krąży nad swoim gołębnikiem. Nie, no, nawet na te samce to powiem, nie jest tak źle dzisiaj z tym oblotem. Tak zauważyłem, że one tak stopniowo się rozkręcają. Co dzień to ten oblot robią taki ostrzejszy. O, i zaś tam ładnie. Czy robią, kręcą koło domu, nie odchodzą sobie akurat gdzieś tam daleko. W najlepszych momentach, jak mi gołębie najlepiej szły, to wystrzeliwały w świat i chodziły faktycznie jak pershingi. Teraz no, niby zdrowe, niby wszystko ok, a nie chcą chodzić jak pershingi. Tak z tymi oblotami to latają, bo latają, ale szału nie ma. Nie wiadomo co im wciść do dupy, żeby się im poprawiło. O, takie jakby leniuszki są z treningiem, no i a niestety nie zawsze jest różowo. Dobry lot. Postscriptum, bo bym zapomniał, chciałbym jeszcze, już mówiłem to, ale jeszcze raz zaprosić na aukcję stacjonarną w oddziale Mszanna, która odbędzie się w najbliższą niedzielę. To jest 26 maja o godzinie 17 w siedzibie Domu Hodowcy oddziału 0136 Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Tam informacje na stronie mają dokładnym adresem. Będą tam stacjonarnie licytowane gołąbki hodowców super hodowli tu okolicznych śląskich. Myślę, że warto, bo będą fajne gołąbki w bardzo przyzwoitych cenach. Hodowcy charytatywnie wystawili, także ode mnie też jest gołąbek wystawiony na aukcji internetowej na cel charytatywny dziecka, który się trapi z chorobą. Zapraszam, dobry lot.